Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu historię morderstwa komendanta Gwardii Szwajcarskiej w czasach Jana Pawła II. Dowiecie się, co rzeczywiście stało za tym morderstwem. To jedna z najbardziej mrocznych historii, jakie wydarzyły się w Watykanie w czasie pontyfikatu polskiego papieża. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Była dokładnie godzina 21:04, 4 maja 1998 roku. Jedna z posługujących w Watykanie sióstr usłyszała dziwne odgłosy dochodzące z mieszkania komendanta Gwardii Szwajcarskiej Alojza Estermana. Postanowiła więc wejść do środka. Gdy weszła, wydała z siebie przerażający krzyk. Na podłodze leżały 3 trupy: Estermana, jego żony Gladys Metza Romero i wicekaprala Cedrika Tornaya. Na stole stały 4 kieliszki z niedopitym winem. Wszędzie było widać ślady krwi. Przerażona siostra zaalarmowała gwardzistów. Wkrótce na miejscu zdarzenia pojawili się zastępca sekretarza stanu Giovanni Battista Re, asesor do spraw ogólnych Pedro López Quintana, inspektor generalny Straży Watykańskiej Camillo Cibin oraz pełniący tego wieczoru służbę major Raul Bonarelli. Po jakimś czasie dołączył do nich również rzecznik Watykanu Joaquín Navarro Valls oraz kilka innych osób. Przybyli na miejsce zdarzenia watykańscy urzędnicy zaczęli dyskutować o jego możliwym przebiegu. Nikt z nich nie zwrócił uwagi na otwarty sejf Estermana. Około godziny 23:30 ciała ofiar zostały przeniesione do kostnicy. Nie zrobiono jednak żadnych oględzin zwłok ani samego miejsca zdarzenia. Nikt też nie poinformował o morderstwie włoskich organów ścigania, a to one, zgodnie z obowiązującym konkordatem, powinny przejąć tę sprawę. Te ostatnie dowiedziały się o zdarzeniu dopiero następnego dnia i to całkiem przypadkowo od jednego z watykańskich gwardzistów. È mezzanotte. Joaquín Navarro Valls Zaraz po północy rzecznik Watykanu Navarro Valls, nie informując papieża, wydał oświadczenie, w którym poinformował o ujawnieniu zbrodni i jej ofiarach. Valls w wygłoszonym oświadczeniu jasno podkreślił, że popełniona zbrodnia była wynikiem napadu szaleństwa wicekaprala gwardii Cedrika Tornaya na swojego przełożonego i jego żonę. Ale aby opinia publiczna mogła w tę wersję uwierzyć, trzeba było dowodów, które by ją potwierdzały. Dopiero po 2 dniach rzecznik Watykanu poinformował, że sekcja zwłok wykazała niezbicie obecność w czaszce Tornaya torbieli, które naciskając na mózg spowodowały wybuch jego szaleństwa. Tę wersję potwierdzać rzekomo miały opinie profesorów anatomii Fucciego i Arcudiego. Jak podał również Valls, wicekapral Tornay miał od dawna żywić uraz do Estermana, który blokował jego karierę w papieskiej formacji. I dlatego w przypływie szaleństwa zabił Estermana i jego żonę, a potem sam popełnił samobójstwo, strzelając sobie w usta ze swojego służbowego pistoletu. Ale gdy to robił, odrzut broni wybił mu jeszcze przednie zęby. Aveva consegnato una lettera Jakiś czas później rzecznik Watykanu poinformował także o znalezieniu listu pożegnalnego, z którego rzekomo miało wynikać, że
Tornaj zamierzał odebrać sobie życie. Ta wersja zdarzenia wydawała się początkowo jasna i spójna. Wynikało bowiem z niej, że niepoczytalny Tornaj zabił swego komendanta i jego żonę, do którego żywił głęboki uraz. 7 maja 1998 roku w watykańskim kościele świętej Anny odbyły się pogrzeby ofiar ze wszystkimi honorami. Nie miało znaczenia to, że w przypadku wicekaprala Tornaja tak być nie powinno, bo jako gwardzista dopuścił się zabójstwa, samobójstwa i zdrady. Obecny na tym pogrzebie emerytowany dowódca gwardii szwajcarskiej, pułkownik Roland Buchs, patrzył z niesmakiem na trwające uroczystości pogrzebowe, pomrukując coś pod nosem. Jednak podana przez Watykan wersja zdarzeń od razu wzbudziła podejrzenia matki Tornaja, pani Miguette Baudin. Che controllavano il mio lavoro e alla fine io ho dovuto mandare dopo ogni seduta Jej prawnicy zaczęli domagać się powtórnej sekcji zwłok syna. Watykan w końcu uległ tym żądaniom i doszło do ekshumacji i powtórnej sekcji zwłok. Jej wyniki obaliły podaną przez Watykan wersję samobójczej śmierci Tornaja. Okazało się bowiem, że zginął on od zupełnie innej kuli niż ta, którą rzekomo wystrzelił ze swojego służbowego pistoletu. Co jeszcze ciekawsze, sekcja zwłok pokazała również, że przed śmiercią jego ciało zostało skrępowane sznurem i otrzymał potężny cios, który spowodował złamanie kości skroniowej i śmiertelny krwotok. Stało się wtedy jasne, że Tornaj wcale nie popełnił samobójstwa, ale został brutalnie zamordowany. Prawnicy pani Baudin ustalili również, że w dniu swojej śmierci Tornaj dzwonił do kilku osób i nic nie wskazywało na to, że jego umysłem zawładnęło szaleństwo, które miało popchnąć go do tak haniebnego czynu. Dla pani Baudin list pożegnalny syna był zwykłą fałszywką. Media po jakimś czasie zaczęły pisać, że Tornaj i Esterman byli homoseksualistami, a cała zbrodnia mogła być tragicznym finałem ich homoseksualnego związku. Watykan zachowywał jednak milczenie wobec kolejnych doniesień mediów. Dla niego sprawa została już wyjaśniona. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że kluczem do rozwiązania tajemnicy tej zbrodni jest sam komendant gwardii szwajcarskiej Alois Esterman. Przyjrzyjmy się zatem życiorysowi komendanta gwardii szwajcarskiej. Esterman urodził się w 1955 roku w niemieckojęzycznym kantonie Lucerna. W 1974 roku podjął studia w szkole handlowej w Lucernie. Będąc jeszcze studentem, dowiedział się o naborze do papieskiej gwardii szwajcarskiej. W 1977 roku postanowił więc się do niej zaciągnąć, ale na stałe pojawił się w Watykanie dopiero wiosną 1979 roku. Zaledwie 4 miesiące po wyborze papieża Jana Pawła II. Ponieważ Esterman nie miał szlacheckiego pochodzenia, nie wróżono mu jakiejś nadzwyczajnej kariery w papieskiej formacji, ale stało się zupełnie inaczej. Już w 1980 roku został porucznikiem, a 3 lata później był już majorem. W 1989 roku otrzymał awans na podpułkownika i objął stanowisko komendanta całej gwardii szwajcarskiej. W 1984 roku zawarł małżeństwo z Gladys Metza Romero, która pracowała w ambasadzie Wenezueli w Watykanie, a jej wielkim protektorem był kardynał Rosalio José Lara,
zarządzający wówczas papieskimi finansami. Esterman nie tylko robił szybką karierę w papieskiej formacji, ale stał się jednym z najbardziej zaufanych gwardzistów papieża. Gdy 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra Jana Pawła II dosięgły kule tureckiego zamachowca Alego Akczy, Esterman był pierwszym, który przybiegł papieżowi z pomocą, co zresztą uwieczniły kamery stacji telewizyjnych. Jako zaufany człowiek papieża, Esterman miał ogromną wiedzę o jego sekretach. Cieszył się również zaufaniem wielu innych wpływowych watykańskich duchownych. Tyle tylko, że za tym wszystkim kryła się mroczna strona jego działalności. Opinia publiczna mogła się o niej dowiedzieć dopiero wówczas, gdy niemiecki Berliner Kurier obwieścił, że Esterman od 1979 roku był szpiegiem enerdowskiej Stasi o kryptonimie Werder. Niemiecki dziennik sugerował nawet, że współpraca Estermana ze Stasi była podyktowana względami czysto finansowymi. Kilka dni po publikacji niemieckiego dziennika polski Super Express opublikował wywiad z byłym szefem Stasi Markusem Wolfem. Ten ostatni potwierdził fakt współpracy Estermana z jego służbą. Wolf, oceniając pracę Estermana dla Stasi, stwierdził jasno: byliśmy dumni, gdy w 1979 roku zdołaliśmy zwerbować Estermana jako agenta. Miał nieograniczony dostęp do Ojca Świętego, a my razem z nim. Kolejne publikacje prasowe na temat byłego szefa gwardii szwajcarskiej informowały, że oficerem prowadzącym Estermana był niejaki Günther Bonschak. Aber dieser Verklärung. To na jego polecenie miał zajmować się zdobywaniem i przekazywaniem strategicznych informacji o Watykanie. I Esterman robił to bardzo skrupulatnie przez wiele lat. Jest możliwe, że niektóre z jego informacji zostały przekazane sowieckiemu KGB i posłużyły do zorganizowania przez nią zamachu na polskiego papieża. W końcu, aby tego dokonać, zamachowcy musieli poznać zasady bezpieczeństwa w Watykanie i osobistej ochrony papieża. Ale tego nie dowiemy się już chyba nigdy, bo akta Estermana zostały przez Stasi zniszczone zaraz po tym, jak upadł berliński mur. 4 maja 1998 roku zniknął jeszcze jeden dowód agenturalnej działalności Estermana, czyli dokumenty z jego własnego sejfu. Na pewno była w nich wiedza o powiązaniach wielu watykańskich duchownych z komunistycznymi służbami. Estermanowie byli zresztą w Watykanie pod pieczą niejakiego pułkownika Iwanowa, rezydenta KGB w Berlinie Wschodnim, który bardzo często przyjeżdżał do Watykanu i się z nimi spotykał. Żona Estermana, Gladys Metza Romero, w rzeczywistości była agentką sowieckiego KGB. Estermanowie otrzymywali od KGB spore pieniądze, które lokowali w bankowej skrytce w New Jersey. Mieli również spore oszczędności w samym Banku Watykańskim. Trudnili się też obrotem nieruchomościami. Niezależnie od tego pani Romero na swoim rachunku w moskiewskim Banku Narodnym miała niebagatelną kwotę prawie 800 000 franków szwajcarskich. Te pieniądze zostały jej przelane z jednego z bułgarskich banków. Estermanowie zamierzali opuścić Watykan i zamieszkać w Stanach Zjednoczonych pod zupełnie nową tożsamością.
Byli małżeństwem dobrze się rozumiejącym i wiedzieli nawzajem o swoich powiązaniach z komunistycznymi służbami. Ale wiedział o tym także wicekapral Cedric Tornay, który z tej tajemnicy zwierzył się wcześniej swojemu przyjacielowi, francuskiemu dziennikarzowi Guittardowi. To właśnie dlatego został zamordowany. Ale zamordowani zostali również Estermanowie, zabierając ze sobą swoje sekrety do grobu. Dla Watykanu ich śmierć również była dobrym rozwiązaniem, a nawet najlepszym z możliwych. Gwarantowała zachowanie wszelkich tajemnic, zwłaszcza tych z czasu, gdy istniał komunistyczny blok i Związek Sowiecki. W czasach, gdy świat zastanawia się nad przyszłością Izraela, postanowiłem w następnym filmie opowiedzieć Państwu o kulisach tworzenia w latach 20. przez bolszewickie władze żydowskiego państwa na Krymie. Dowiecie się, jak te działania się ostatecznie zakończyły. Dowiecie się, po co Stalinowi potrzebne było autonomiczne żydowskie państwo w ramach Związku Sowieckiego. Ten film zatytułowałem Sowiecki Izrael. Jak Stalin budował żydowskie państwo na Krymie. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, z racji nadchodzących świąt wielkanocnych życzę wiele radości. Życzę Państwu, aby przy Waszych świątecznych stołach nie zabrakło miłości i zgody, wesołego Alleluja i udanego Dyngusa. Do zobaczenia po świętach.